Dzień dobry. Dzisiaj z Marcinem Drogomireckim o rynku nieruchomości i o takim optymizmie, który zapanował w gospodarce i w rynku nieruchomości. Pewnie nam też Marcin opowie, no wybory idą, więc jedni są optymistyczni, drudzy też są optymistyczni, a chociaż jedni mówią, że Polska w ruinie, a drudzy mówią, że Polska rozwija się doskonale. W sumie jestem ciekaw, jakie są wasze odczucia na ten temat, ale też powiemy z Marcinem o tym, co się dzieje na rynku nieruchomości i Marcin przygotował bardzo ciekawą prezentację, w której porównamy na przykład ceny w różnych miastach w stosunku do Warszawy, albo też zobaczymy, jak zmieniają się właśnie ceny nieruchomości i jak się zmienia oferta, czyli ilość ofert nieruchomości, bo te wiadomości są ciekawe. To będą dane za maj. Mamy czerwiec, zaraz wakacje, zobaczymy, co się dzieje. Witam Marcinie, witam Państwa jeszcze raz. Jeżeli w ogóle interesuje Was rynek nieruchomości, gospodarka, zapraszam do subskrybowania tego kanału. I Marcinie, od razu złośliwie puszczam Ci to zdjęcie. Proszę, skomentuj. Dzień dobry Tomku, dzień dobry Państwu. Cieszę się, że kolejny raz mogę zaprezentować Państwu najświeższe informacje z rynku nieruchomości, rynku mieszkaniowego. Tak, pierwsza plansza, którą Państwo widzicie, to zestawienie median cen ofertowych mieszkań na rynku wtórnym w 30 największych miastach plus Sopot. Dlaczego Sopot? No to od razu na pierwszy rzut oka w tabelce widać, jest to miasto, może nie jedno największe, nie należy do największej, tak, nie należy do 30 największych, natomiast jest to miasto, w którym ceny mieszkań są wyższe niż w Warszawie i to wyższe znacząco, bo o ponad 20%. Metr kwadratowy mieszkania w Sopocie w maju kosztował mediana ceny metra kwadratowego wynosiła 17 105 zł. Tak jak wspomniałem, zrobiłem porównanie cen metra kwadratowego mieszkań w różnych miastach, porównanie z Warszawą. Zawsze no, ta Warszawa jest trochę na takim świeczniku, co jest oczywiste, stolica Polski, największy rynek mieszkaniowy w kraju, no ale wiadomo, także nasi widzowie są z różnych części Polski i mieszkają na przykład w Gliwicach. No więc albo w stolicy Polski Krakowie mieszkają, bo to też jest stolica Polski, oni tak uważają. Dokładnie. No i w związku z tym zrobiłem tą analizę cen w różnych miastach. No i zobaczmy. Średnia cena, nie średnia, przepraszam, mediana cen ofertowych w Bytomiu to 4000 zł. Co to oznacza? 12, 3,5 metra kwadratowego mieszkania możemy kupić w Bytomiu za cenę 1 metra kwadratowego mieszkania w Warszawie. Jak to wygląda w innych miastach? No cóż, Szczecin niespełna 8000 zł za metr kwadratowy. Co to oznacza? Ponad 40% niższa cena niż w Warszawie. W Łodzi ceny o połowę niższe niż w Warszawie, a pamiętajmy, że jest to około 100 km od warszawskich rogatek. Więc jeżeli ktoś jest skłonny pokonywać taką odległość, a wiem, że wiele osób z Łodzi pracuje w Warszawie, no to właśnie, kupując mieszkanie w Łodzi zapłacimy połowę mniej niż w Warszawie. Częstochowa 57% tańsze są mieszkania niż w Warszawie. Rybnik 67% tańsze niż w Warszawie. No i wracając do Sopotu, kurortu znanego, popularnego, prestiżowego, w którym mieszkanie czy apartament często się ma tylko po to, żeby jeździć tam, czy to na weekendy, czy na wakacje, a nierzadko ma się go po to, żeby wynajmować i zarabiać na najmie krótkoterminowym. No tam ceny widzimy są wyższe niż w stolicy. Ja dodam jeszcze, nie mam tutaj w tym zestawieniu cen mieszkań w Zakopanem czy w super drogiej Juracie, ale wspominam o nich, bo tam też stawki są wyższe niż w Warszawie.
No ale to też powiedzmy sobie, wszystkie te miejscowości, które wymieniłeś, czyli Sopot, Zakopane, Jurata, to są miejscowości przede wszystkim mocno ograniczone geograficznie. Sopot z lewej ma tańszą Gdynię, z prawej tańszy Gdańsk, to oczywiście zależy, z której strony się patrzymy na ten Sopot, na te trójmiasto. Jurata, no to w ogóle jest przecież na półwyspie, Zakopane również w Kotlinie i te miasta po prostu z różnych powodów, czy te miejscowości z różnych powodów się po prostu nie będą rozrastać. Jeżeli ktoś tam chce koniecznie mieszkać, to po prostu albo musi zaakceptować to, że te wysokie ceny i tam się sprowadzić, albo mieszkać gdzie indziej, bo szczerze mówiąc, no, to zależy, jakie są walory, różne są walory różnych miast i powiedzmy sobie, ani Sopot, ani Jurata, ani też nawet Zakopane nie będzie miastem, do którego będą jeździli ludzie za pracą. Przynajmniej na razie na to nie wygląda, żeby te miasta miały taki rozwój, a pozostałe miasta, które tutaj są w topie, czyli Warszawa, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Poznań, to są miasta, do których ludzie jeżdżą, jak to się mówi ładnie, za pracą. I Łódź, którą wymieniłeś, no to też jest takie miasto, które w zasadzie ono mocno cierpi ciągle po tej przemianie ustrojowej. Odkąd tam przemysł padł, to ono cierpi i jakoś tak ciągle czekamy, żeby ono się ruszyło i ruszyć się, no powiedziałbym, nie bardzo może. I są oczywiście, ja znam ludzi, którzy pracują w Łodzi na rynku nieruchomości, którzy widzą szansę rozwojową dla tego rynku, no ale ciągle czekamy na obudzenie Łodzi i zobaczymy, kiedy się doczekamy. No to też można wiązać na przykład z tym CPK, które być może jakiś tam wpływ na tą Łódź będzie miało, ale też z drugiej strony to bardziej, jeżeli w ogóle CPK powstanie, niektórzy mówią, że nie powstanie, zobaczymy, bo ciągle mamy perspektywę wyborów, jak powiedziałem, optymizm, no to zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale przejdźmy, Marcinie, do slajdu kolejnego, czyli do cen. Obiecaliśmy optymizm i to są ceny bez uwzględnienia inflacji. Komentuj. Tak, to jest wykres indeksu cen mieszkań, indeksu cen przygotowywanego w oparciu o ceny nominalne, czyli te, które widzimy w ogłoszeniach w serwisach morizon.pl i gratka.pl. No i tu jak widać od pewnego czasu, można powiedzieć od początku roku, te ceny delikatnie idą w górę. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wartość indeksu wzrosła o prawie 4%. Jak to interpretować? Ano tak, że ceny ofertowe poszły na rynku wtórnym w górę o prawie 4%, tymczasem inflacja, dopiero co podana przez Główny Urząd Statystyczny, wynosi rok do roku 13%. Czyli krótko mówiąc, ceny ofertowe mieszkań nie rosną tak, jak ceny praktycznie wszystkiego innego. No może z wyłączeniem masła. No i jeszcze sobie zobaczmy, że takie charakterystyczne siodełko to mamy właśnie tutaj i to jest siodełko covidowe i tutaj takie znowu nam się jak gdyby siodełko tworzy, czyli rynek wszedł w pewnym momencie w jakiś etap stagnacji i mamy wybicie w górę. Mówimy w tej chwili oczywiście o cenach nominalnych. Jestem ja bardzo ciekaw, na ile to wybicie wiąże się również z tym, że są zapowiedzi tego kredytu 2% bezpiecznego, który już zaraz właściwie wejdzie w życie. W tym roku raczej nie będzie pewnie wielu, przynajmniej tak ustawodawca też zakłada i organizatorzy tego, nie będzie to główny produkt, on zacznie bardziej ma oddziaływać na rynek w przyszłym roku, ale już niektórzy usiłują uciec przed tym kredytem i kupują mieszkania i są te podwyżki, ruch się robi. Powiedziałeś, inflacja spada. Aha, właśnie, chciałem dodać ta różnica między tym covidowym siodełkiem. W covidzie, czy w zasadzie przed covidem, to było tak, że nasz rynek nieruchomości już dochodził do jakiegoś takiego oporu.
i można powiedzieć, że ta pandemia nawet targnęła tym rynkiem do góry, bo oczywiście na chwilę się zatrzymał handel, bo byliśmy wszyscy zamknięci, maseczki, to jeszcze może niektórzy pamiętają, ale potem okazało się, że tak, lokaty są w ogóle nieoprocentowane, 0%, kredyty były prawie za darmo, czego dzisiaj nie ma, ale w związku z tym, co mamy robić z tymi pieniędzmi, i wiele osób się po prostu ruszyło po kupowanie nowych nieruchomości od tak, żeby je trzymać. Teraz jedynym takim czynnikiem w zasadzie zachęcającym do tego ruchu kupuj, to jest naprawdę zapowiedź i skutki, które może spowodować ten kredyt, chociaż powiedziałem, ja nie wiem, zobaczymy, musimy poczekać, jak będzie bardzo popularny ten kredyt 2%. Oprocentowanie kredytów samych tych hipotecznych, trzeba powiedzieć, na razie nie spada. I też trzeba powiedzieć, że startujemy tak naprawdę z bardzo niskiego pułapu. Ten rynek się bardzo mocno zatrzymał, bardzo mało transakcji było, więc teraz jest dość łatwo ten rynek ruszy. Skomentujesz to, czy przechodzimy do następnego wykresu? Słuchaj, no na pewno warto powiedzieć, że rynek, jest ożywienie na rynku, tak? Od 2-3 miesięcy rzeczywiście widzimy, że dochodzi do większej liczby transakcji, co potwierdzają chociażby dane BIK-u o liczbie udzielonych kredytów hipotecznych. Także ożywienie względem tego, co było na przełomie zeszłego i tego roku, niewątpliwie jest. I jest to już nie tylko to ożywienie, które obserwujemy w zwiększonym ruchu w naszych serwisach i w zwiększonej liczbie zapytań, ale w zwiększonej liczbie transakcji. Oczywiście ona wciąż jest dużo, dużo mniejsza od tej, jaką obserwowaliśmy rok, 1,5, 2 lata temu. No, ale tak jak to się zwykło mówić, szukajmy pozytywów, a nie negatywów. Ja myślę, że w ogóle, wiesz, to jest ciekawy rok, taki, w którym się może dużo wydarzyć, no bo tak naprawdę to, słuchaj, powiedziałem, patrzymy się, niektórzy się patrzą optymistycznie, Polska, wiesz, kraj mlekiem i miodem płynący, to zdaniem jednych, inni mogą mieć oczywiście inne zdanie, to pozostawiam, każdy musi mieć swoją własną opinię, ale no, jest też taka stagnacja. Tak. Na tej Ukrainie to, parafrazując Remarka, to nie na zachodzie, tylko na wschodzie bez zmian. W tej chwili przynajmniej jest jakiś ruch, jakaś kontrowersywa i może się okazać, że za 2 dni, czy za 3 w stosunku do naszego nagrania będzie ta premiera tej audycji, to może się okazać, że tam się dzieje wiele, więc proszę zwrócić uwagę, że nagrywamy to w sytuacji, kiedy się raczej tam nie tyle niewiele dzieje, co w każdym razie nie ma żadnych przełomowych sytuacji. Nic nie zapowiada jakiegoś nagłych zmian, przełomów w gospodarce i tak sobie czekamy i tym jedynym takim bodźcem zewnętrznym stymulującym może to jest właśnie zapowiedź tych dodatkowych pieniędzy i tak sobie czekamy i czekamy. Przed nami wakacje, które są, uwaga, takim zwykle okresem zastoju w nieruchomościach, spokoju. Wakacje to myślimy sobie o plaży, o górach, o lasach, grzybach, wodzie, rybach, różnych rzeczach, a nie o nieruchomościach. I takie też ożywienie tuż przed wakacjami też jest takie troszeczkę, powiem szczerze, nietypowe dla historii rynku, bo zazwyczaj on się tak już do wakacji, już czerwiec to już było takie układanie się, no my tu mówimy o maju, nie mamy danych za czerwiec, zobaczymy jak będzie. Krótko mówiąc, a myślę, słuchajcie, musicie obserwować ten rynek i patrzeć się, co się dzieje, no i spójrzmy się na te ceny z uwzględnieniem inflacji. Temu odbiciu to też pomaga spadek inflacji, jak rozumiem. Tak, jak najbardziej. W zeszłym miesiącu według wstępnych danych GUS-u ta inflacja była zerowa miesiąc do miesiąca. No i w związku z tym, że ceny mieszkań nieznacznie, ale poszły w tym czasie w górę, no to widzimy, że ten indeks uwzględniający inflację nieco się odbił. Jak będzie to wyglądało dalej?
To zobaczymy. Póki co rok do roku realnie mieszkania są tańsze o ponad 8%. Co ważne, tak jak wspomniałeś przed chwilą, tak naprawdę rynek w tej chwili mieszkaniowy pozostaje, powiedziałbym, stabilny. Rzeczywiście dużo osób szuka mieszkania, w szczególności te mniejsze, na które i tych, którzy obecnie mogą dostać kredyt, te mieszkania schodzą. Część mieszkań jest w jakiś sposób rezerwowanych z nadzieją na to właśnie, że od 1 lipca ruszy program kredytu 2%, więc te transakcje są odwleczone. Zobaczymy, jak dużo ich będzie, jak dużo będzie tych nowych kredytobiorców. Co ważne, na rynek też nie wpływa dużo nowych ofert. To jest dosyć znamienne, bo to też przekłada się na to, że nie widzimy istotnych zmian cen. Tak? Gdybyśmy tych ofert rzeczywiście mieli wysyp przy małym popycie, no to siłą rzeczy te ceny poszłyby w dół. Ale jeżeli spoglądamy na rynki, nawet lokalnie, szczególnie na Warszawę, to ofert sprzedaży mieszkań cały czas po trochu znów ubywa. Także naprawdę ta sytuacja jest dziwna i tak jak powiedziałeś, ten rok znowuż kolejny, który będzie dziwny dla rynku mieszkaniowego. Tutaj wyświetlasz właśnie wykres pokazujący sumę ogłoszeń sprzedaży mieszkań i domów w wiodących serwisach ogłoszeniowych, oferty z rynku wtórnego. No i tu widać właśnie, tych ogłoszeń ubywa. Zmiana rok do roku to jest może niewielka, bo tylko o 1,3%, natomiast od szczytu, czyli od września 2022 roku, takiego szczytu z ostatnich, można powiedzieć, miesięcy, no tych ofert na rynku było ponad 8%, więc nawet ci, którzy teraz szukają, chcą kupić, to wybór mają mniejszy. No ale to wyjaśnij mi, bo tutaj może być i widzom oczywiście też wiele powodów i jak mamy czytać te dane, czy na przykład na te dane wpływają podwyżki w portalach, to jest jedno pytanie, że mniej ofert się pojawia, czy też po prostu one znikają, a może kolejna jest taka sytuacja, że one może niekoniecznie tak schodzą, tylko wygasa liczba nowych ofert wstawianych do sprzedaży. Jak możemy te dane zinterpretować? Dokładnie. Spada podaż nowych ofert wprowadzanych na rynek i to powoduje, że ogólnie pula ofert sprzedaży mieszkań i domów nie rośnie tak, jak można byłoby się spodziewać przy zastoju w popycie. To myślę, że wiele osób, które obecnie szukają idealnego mieszkania, czy to dla siebie, do zamieszkania, czy pod wynajem i obserwują jakiś fragment rynku, nie wiem, szukają mieszkania na Tarchominie, czy na Żoliborzu, no to jestem przekonany, że też widzą, że napływ nowych ofert każdego dnia, które sobie pewnie filtrują, pokaż najnowsze, bo szukają cały czas tej optymalnej, naprawdę napływ nowych ofert jest bardzo mały. I to jest, słuchaj, też ciekawe, bo ja to zjawisko też widzę i tutaj też pozostaje się tak zastanowić, no dobrze, zazwyczaj jest to tak, że to, czy rzucamy jakąś ofertę na sprzedaż, takie słowo rzucamy brzydkie, ale tak będzie, rzucamy, chcemy coś rozpoczynać sprzedaż jakiegoś mieszkania, to wynika z potrzeb często życiowych. Albo to mieszkanie nam jest po prostu niepotrzebne, przestaliśmy je może wynajmować, albo po prostu sytuacja rodzinna, no różne zmiany naszej sytuacji życiowej i te na plus, i te na minus powodują, że sprzedaję mieszkanie. I teraz faktycznie też potwierdzam, że tych ofert, tak się wydaje, że tych nowych, ten napływ nowych ofert na rynek jest mniejszy i zastanawiam się, czy to też nie jest właśnie takim wstrzymywaniem się, czekamy z wystawieniem tej oferty, nie będę jej wstawiał teraz, ale wstawię ją na jesieni, kiedy już faktycznie
ten program tego taniego kredytu zacznie działać, bo wtedy może sprzedam drożej. I ludzie często, ci, którzy mają do sprzedania nieruchomości, to mogą poczekać te 3, 4 miesiące, 5 miesięcy, przesunąć sprzedaż, jeżeli wierzą, że niedługo będą mogli sprzedać drożej. Te oferty, ci, którzy teraz przystępują do tych umów i liczą na ten kredyt, no to też oni z drugiej strony powinni pamiętać, że duże jest prawdopodobieństwo, że 1 lipca to wiadomo, że wchodzi ustawa w życie, ale same kredyty, sam system bankowy i ile banków w ogóle zacznie udzielać te kredyty, to się dopiero okaże. Niektórzy oceniają, że to w zasadzie dopiero w 4. kwartale banki będą miały taką prawdziwą ofertę i będzie ta oferta powszechnie dostępna. No w sumie wiemy, że nic nie wiemy na ten temat tego kredytu, ale czy sądzisz, że tak może być właśnie z tymi ofertami, z tym wstrzymywaniem? Czy to jest też jeden z powodów? Znaczy, szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żeby właściciele, którzy z jakichś powodów muszą sprzedać mieszkanie i którzy wiedzą, że mieszkania nie sprzedaje się z dnia na dzień, zwłaszcza w obecnej sytuacji, żeby decydowali się na wstrzymywanie z wystawieniem oferty. No naprawdę, tak naprawdę trudno powiedzieć właśnie, co sprawia, że tych ofert jest mało. Ja myślę, że generalnie wynika to z faktu, że mamy jednak dziwne czasy, trudne, tą inflację dawno niewidzianą, wysoką. No i mieszkania, w ogóle nieruchomości, które są najcenniejszym dobrem zwykle, które posiadamy, staramy się jednak w tych trudnych czasach zachować, tak? Czyli dopóki jakaś sytuacja nie zmusza nas do ich sprzedaży, to robimy wszystko, żeby przetrzymać te nieruchomości w tych czasach takich niepewnych. Jak potem rynek się ożywi, prawdopodobnie ta podaż będzie większa. No tak, ale tutaj pokazujemy w tej chwili sumę ogłoszeń ofert do wynajmu mieszkań i domów. Też widzimy pewien jak gdyby zatrzymanie się i pewien spadek w ilości tych ofert, ale jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś, to jednak jest tak, jak powiedziałem Ci, życie nie znosi, nie ma próżni w życiu i niezależnie od tego, czy jest inflacja, czy nie ma inflacji, to ludzie się będą rozwodzić, będą się żenić, będą się rodziły dzieci i będą umierać. Wobec tego, jeżeli nie dajesz oferty na sprzedaż, a masz mieszkanie, które ma stać puste i ponosić koszty, to może lepiej je wynająć, a widać właśnie, że jakoś z tym wynajmem też ludzie się wstrzymują. Ja oczywiście rozumiem i szanuję to, co ty mówisz, bo nawet się z tym zgadzam, że okej, jeżeli ja nie muszę dzisiaj sprzedawać mieszkania, to może je sprzedam za rok i dostanę więcej pieniędzy, bo ta inflacja mi te pieniądze zeżre, ale też z drugiej strony mamy optymizm w twierdzeniu, że ta inflacja zaraz będzie schodzić. Więc to jest, słuchajcie Państwo, to jak zachowuje się rynek, to jest bardzo często uzależnione od tego, jak my przewidujemy przyszłość, czy jesteśmy do niej pozytywnie, czy negatywnie nastawieni, czy też mamy dużo wątpliwości i mi się wydaje, że te właśnie takie wstrzymywanie się to jest kolejny objaw, no tak, ja nie wiem, co przyniesie przyszłość, to może poczekam, nie będę teraz decydował, zobaczymy, co będzie po wakacjach. Tak może być. Opowiedz o tych wynajmach. No i oczywiście, jeżeli się ze mną nie zgadzasz, to też zachęcam do dyskusji. Jak najbardziej zgadzam się z Tobą. Czekamy na rozwój wypadków, czekają i kupujący, i sprzedający. Ta poprawa, którą obecnie obserwujemy na rynku, czyli to duże zainteresowanie, przeglądanie ofert i jednak wzrost liczby zawieranych transakcji, wydaje mi się, że jest to już efekt tego, że z tym szokiem, po tym szoku, który był w ubiegłym roku, już się oswoiliśmy. Już oswoiliśmy się z tym, że wszystko zdrożało. Pieczywo, pomidory, mięso, paliwo, wszystko zdrożało. I na początku to wzbudzało ogromny niepokój i tą właśnie nieprzewidywalność, co będzie dalej. Inflacja pozostaje wysoka, ona trochę spada, ale tak jak wspomniałem, wynosi 13% rok do roku, ale jednak
już w tych nowych okolicznościach, z tymi nowymi warunkami ludzie się oswajają i już dostosowują swoje plany, swoje kalkulacje do tego, co jest, jak ta sytuacja się obecnie zmienia. No i już z większą odwagą podchodzą do zaciągania kredytów, do podejmowania tych często życiowych decyzji o zakupie mieszkania, domu, działki. Przy czym tu od razu podkreślę, to chyba w poprzednim nagraniu mówiliśmy, no właśnie, że mieszkania dominują. Popyt na domy jest wyraźnie mniejszy i na działki też wyraźnie mniejszy, jeśli chodzi o proporcje dla całego popytu na rynku sprzedaży nieruchomości. No czekamy, zobaczymy, co przyniesie kredyt 2%, jak będą się zachowywać ceny ofertowe. Ja tutaj jeszcze wspomnę, bo właśnie obracamy się wokół średnich cen ofertowych, mediany cen ofertowych, a przypomnę, że według raportu NBP za pierwszy kwartał tego roku średnia cena transakcyjna w Warszawie oscyluje w granicach 12 000 złotych. Więcej płacimy kupując mieszkania te małe, kawalerki, tam mieszkania do 35 metrów. Tutaj cena transakcyjna w pierwszym kwartale oscylowała w granicach 12 500 złotych za metr kwadratowy. Mniej za metr płacimy w przypadku mieszkań większych, 3-4 pokojowych i tu w Warszawie średnia transakcyjna to było około 11 000. Jeżeli zderzymy to właśnie z tymi oczekiwaniami sprzedających, czyli średnią i medianą, które wynoszą około 14 000 dla Warszawy, no to widzimy, że ta przepaść między oczekiwaniami a tym, co klienci kupujący płacą i są gotowi zapłacić, no jest duża. No w ogóle to jest też tak, że można mierzyć, można robić takie statystyki, jeżeli ktoś ma dostęp do danych między cenami ofertowymi i cenami transakcyjnymi i jeżeli ten spread, ta różnica między cenami tymi rośnie, no to znaczy, że rynek będzie przygasać, a jeżeli maleje, to że będzie rósł. To jest taki jeden ze wskaźników. Ja tu się zgodzę, po prostu żyjemy w czasach niepewności, według mnie ludzie czekają, nie wiedzą co i też tak naprawdę też żyjemy z takim wydarzeniem, które wisi nad naszym rynkiem. Trochę żeśmy od siebie odsunęli, uważamy, że jego nie ma, wiemy, że będzie ten kredyt, no dobrze, ale co z tymi Ukraińcami? To jest pytanie, bo tak naprawdę no to ich bardzo dużo jest w Polsce w tej chwili i ciągle powstaje pytanie, co będzie, czy oni wrócą do siebie w dużej części, czy zostaną, czy będzie taki masowy wyjazd. Jak powiedziałem, to parafrazując Remarka, na wschodzie bez zmian, na razie przynajmniej, ale to jest wydarzenie, które może również wpłynąć na nasz rynek i oddziaływać za, nie wiem, za miesiąc, za 2, za 5. Zobaczymy. Ja nie wiem, jaki będzie wynik wojny, absolutnie. No i też nie wiem, jaka będzie reakcja tych, którzy przyjechali. Badania, te niedawne, takie ankiety robione, mówiły, że 50% wróci. Tych, co przyjechali, ale to są ankiety robione wtedy, kiedy tam jest wojna, a jakie będą ich decyzje za jakiś czas, kiedy ta wojna się skończy, to tego też nie wiemy. Myślę, że w ogóle taki teoretycznie klienci na tym rynku wierzą w optymizm, że będzie lepiej. Nie wiem, że w gospodarce będzie lepiej, że praca będzie lepsza, że nadal nie ma, że bezrobocie małe w Polsce, że złoty rośnie i wszystko idzie pięknie. Jak sądzisz? Tak, znaczy to, że bezrobocie jest bardzo małe, to zdecydowanie, no to wszyscy powinniśmy się cieszyć, bo rzeczywiście, gdyby coś się zadziało poważniejszego z gospodarką i bezrobocie by zaczęło rosnąć, no to właśnie, to chociażby ci Ukraińcy, którzy no, zasilili nasz rynek pracy i oni
potraciliby pracę i często w związku z tym nie mieliby środków, żeby płacić za te mieszkania, które przecież w większości wynajmują, no to bez wątpienia miałoby to przełożenie na sytuację na rynku, zarówno tym na rynku wynajmu, jak i na to, że pewnie część z tych mieszkań, które by opustoszały, no trafiłoby na rynek sprzedaży. No ale gdyby też wyjechali z Polski, to nagle się okaże, że nie tylko mieszkania są wolne, ale że w ogóle mamy deficyt siły roboczej, bo przecież to jest poważna ilość osób, które pracują w polskich przedsiębiorstwach, zasilają tą naszą gospodarkę i nie możemy tej ilości lekceważyć. Gdyby nagle te 500 000 pracowników na przykład, załóżmy, że 500 000 wyjedzie z Polski, no to poważny kryzys, może byśmy mieli wreszcie lepsze pensje. Zresztą z tymi pensjami to jest też, słuchaj, ciekawe, bo ja akurat w audycji, którą Państwo, mogę link zamieścić na dole, o inwestowaniu w różne formy, w ogóle w nieruchomości, w złoto, waluty, kryptowaluty, porównywanie takie, tam też zamieszczam taki wykres, który się rysuje w czasie, bo to jest film z wykresem, o tym, jak Polska według Eurostatu, od razu podkreślam, a wykres jest z Google'a pobrany, taki dynamiczny, więc nie sądzę, żeby to był ktoś, kto promuje lub chce zaszkodzić Polsce, jak wygląda polska płaca minimalna na tle płac w innych krajach i jak ona wygląda, jeżeli jest liczona w euro, a jak też liczona jest, gdyby była liczona według siły, takiej realnej siły nabywczej. Dodam, że ten wykres to w ogóle nie dotyczy Polski, tylko tam Polska jest przy okazji, bo są wszystkie kraje Europy wymienione i w tej drugiej statystyce, kiedy jak gdyby eliminujemy przeliczenie kursów, to Polska jest zaskakująco wysoko przed wieloma krajami, które często uważamy za bogatsze, tuż, ale to dosłownie tuż za Hiszpanią i już nie ma takiej rozpaczy i rozdziału w stosunku do nawet Luksemburga, który przecież jest po prostu absurdalnie bogaty i on przebija całą Unię, co też pokazuje w pewien sposób, chociaż w pewien sposób, jakiś taki, chyba można powiedzieć, sukces gospodarczy naszego społeczeństwa, to, że myśmy na to zarobili, co też powinno zastanowić się, jeżeli byśmy mieli kiedykolwiek wejść do strefy euro, to przepraszam, po jakim kursie, bo też te waluty to są w tej chwili, mają wartości tak naprawdę umowne i dlaczego nasz złoty jest tak nisko w stosunku do innych walut, to trudno powiedzieć, może tak nigdy nie będzie. Czyli to wszystko i też ten awans tej płacy minimalnej to jest dużo takich rzeczy, które chyba zachęcają do optymizmu i do inwestowania, oprócz oczywiście ciągle wysokich rat kredytów. Jak najbardziej i myślę, że z tym optymizmem powinniśmy ruszać do przodu i z nadzieją, że mieszkania z powrotem będą bardziej dostępne dla tych, którzy ich potrzebują, bo pamiętajmy, że mieszkanie jest podstawą dla prawidłowego funkcjonowania każdego z nas, żeby mieć swój bezpieczny dach nad głową i sobie, tobie i państwu życzę, żeby ta możliwość zakupu mieszkania rzeczywiście była, żeby było to realne, żeby można było to zrealizować przy pomocy kredytu, nie jakiegoś sztucznie dopompowywanego, ale normalnego, rynkowego, na który byłoby pracujących Polaków stać. Znaczy w tym kredycie powiedziałeś sztucznie dopompowanego. Ten kredyt jest takim i to też trzeba pamiętać, ci, którzy na niego liczą. Odsyłam też do audycji, że są liczne ograniczenia i powody, dla których można stracić prawo do tego kredytu i w zasadzie jeżeli przystępujesz do tego programu kredytu, to robisz taki zakład z życiem na swoje najbliższe 10 lat, bo przez te 10 lat musisz tam jakieś warunki spełniać, nie możesz tego mieszkania wynajmować, musisz mieszkać, nie możesz pojechać do Irlandii pracować na więcej niż rok, przynajmniej
to gospodarstwo musi być domowe prowadzone w tym mieszkaniu. Ja nie chcę teraz wchodzić w szczegóły tego kredytu, ale zobaczcie, że tam jest ograniczeń sporo. Natomiast słuchaj, ja myślę, że trochę optymizmu w życiu jest potrzebnego i jeżeli chcemy inwestować, no to inwestujmy. Jeżeli kupujesz mieszkanie dla swoich własnych potrzeb życiowych, to nie powinno się myśleć o tym, ja będę czekał na to załamanie, kiedy rynek spadnie, albo będę czekał, kiedy rynek pójdzie w górę, żeby sprzedawać, bo to nigdy nie trafisz. Życie jest życie. Inwestowanie to inwestowanie, życie, cykle na rynku nieruchomości są długie i po prostu nie mamy co liczyć na to, że kupimy na dołku, a sprzedamy na górce. Jeżeli musimy kupować, to kupujmy, ale też powiedziałeś o tym, że mieszkania będą bardziej dostępne. Chciałem powiedzieć, że to jest taki paradoks, bo mieszkania, jeżeli liczymy dostępne, czyli ile metrów kwadratowych możesz kupić mieszkania za swoje wynagrodzenie, to zazwyczaj jest tak, że więcej możesz kupić tych metrów kwadratowych wtedy, kiedy nikt nie kupuje tych mieszkań. I kiedy są ceny wbrew pozorom niskie tych mieszkań, czyli na przykład to był 16, 17, 18 rok, ta relacja była lepsza niż jest teraz, czy niż była w 2001, 2022, a w 2021 jednak ludzie te mieszkania kupowali. To taki nasz paradoks. No tak, ale wtedy były te kredyty oprocentowane na nieco ponad 0%, także pieniądz za darmo trzeba było brać. No i właśnie, było ci, co to, wtedy brali, teraz płacą za to, prawda? No ale zobacz, to co powiedziałeś, wtedy były kredyty na 0%, czy tam umownie na 0%, bardzo nisko oprocentowane, bez pomocy państwa i ludzie kupowali, brali ten kredyt, było dużo kupujących i cena poszła w górę. Teraz ma być kredyt, też bardzo nisko oprocentowany, z pomocą państwa, czyli efekt jak gdyby może się powtórzyć. To ja cały czas mówię, że to ożywienie na rynku, które jest, może w jakiś sposób wynikać z dyskontowania przyszłości, bo w ogóle to jest naturalna cecha ludzi. Ludzie zawsze dyskontują swoje przewidywania. Jeżeli boimy się, że coś na nas spadnie, to staramy się przebiec szybciej, żeby na nas nie spadło. To może akurat wisieć solidnie i nie spadnie, ale nigdy nie spadnie, ale wierzymy, że to zagrożenie, staramy się przed nim uciec i dlatego też wiele osób dzisiaj, te, które na przykład nie mogą liczyć w ogóle na ten kredyt, nie dziwię się, a jeżeli je stać, nie dziwię się, że poszły kupować mieszkania się. W ogóle tej reakcji nie dziwię, dlatego żeby ocenić, na ile to ożywienie, które teraz wynikło na rynku, które wynika z Twoich wykresów, prawda, i to takie większe zainteresowanie i większe oczekiwania cenowe też ze strony sprzedających, na ile to będzie trwałe, czyli na ile ten program kredytowy będzie faktycznie popularny, bo musimy pamiętać, że i to jest właśnie też ważne, o czym ludzie zapominają, że chcesz, nie chcesz, to ta rata wynosi parę tysięcy złotych za ten kredyt. To, że masz ulgę, pomoc państwa, to nie znaczy, że to za darmo ten kredyt dostaniesz. I w dodatku jest też problem, jak banki mają liczyć Twoją zgodność kredytową. Ja widziałem, że minister Buda wypowiedział się za KNF, że KNF on się spodziewa, że KNF wyda rekomendację, żeby banki uwzględniały tę dopłatę w ocenie zdolności kredytowej. No to po pierwsze się dziwię, że minister się wypowiada za Komisję Nadzoru Finansowego, jakikolwiek, że ktokolwiek się wypowiada za tą komisję, bo jaki to jest nadzór finansowy, jeżeli mu się dyktuje, co ma zrobić. A po drugie, dlaczego banki miałyby taką procedurę stosować? Przecież jest dużo powodów, dla których, jak powiedziałem, ten kredyt można stracić. Nie zamieszkasz przez 2 lata w tej nieruchomości na przykład. Lub 1000, możecie przydać sobie ustawę lub wrócić do naszego filmu, link na dole. Dlaczego bank miałby w takim razie ustalać Twoją zdolność kredytową na poziomie 2%, a nie na poziomie realnej stopy procentowej? To jest niewyjaśnione, prawda? No zobaczymy. Tak jak już dziś kilka razy mówiliśmy, czekają nas
kolejne ciekawe wydarzenia, które będą wpływały na rynek nieruchomości, no i będą go kształtowały. Zobaczymy, czy ten popyt rzeczywiście od 1 lipca wyraźnie ruszy. Zobaczymy, ile banków będzie ten kredyt, tego udzielało kredytów w ramach programu taniego kredytu 2%. Na razie z tego co wiem jest ich raptem kilka i są to głównie banki z udziałem państwa. Przymuszone trochę. Przymuszone. Tak, zobaczymy jak banki będą do tych kredytów podchodzić, no z uwagi też na dzisiejszą decyzję TSUE, która też komplikuje im różne sprawy związane z kredytami frankowymi. Zobaczymy, jak inflacja będzie się zmieniać, czy rzeczywiście będzie spadać i w jakim tempie, no ale przede wszystkim, żeby cokolwiek kupić i to na kredyt, no to właśnie kluczową rzeczą są wynagrodzenia. Jeżeli one będą rosły, tylko rzeczywiście rosły, nie mówimy tutaj o statystykach opartych o 30% pracujących i to tylko w jakichś określonych przedsiębiorstwach, tylko jeżeli rzeczywiście Polacy poczują, że więcej zarabiają i więcej mogą odłożyć, tudzież przeznaczyć na spłatę rat kredytów, no to rynek bez wątpienia odżyje bardziej niż obserwujemy to teraz. To jest ważne, co powiedziałeś, bo słuchaj, a propos tej płacy, która jest faktycznie liczona z bardzo specyficznej grupy ludzi, która jest w ogóle tej średniej płacy, która jest w ogóle oderwana od rzeczywistości w Polsce. No, zapowiadane są podwyżki dla strefy budżetowej, zapowiadane są już jedna, ale potem kolejna podwyżka płacy minimalnej, co znowu nam podnosi tę płacę minimalną, ale z drugiej strony też są przedsiębiorcy i ja widzę wiele przedsiębiorców, którzy ograniczają swoją działalność. Tak, niestety jest i na to nie można zamykać oczu. I wpompowanie wyższej płacy minimalnej tym przedsiębiorcom, o której jest wszystko liczone zresztą, dużo rzeczy jest liczone do tej płacy, to powoduje wzrost kosztów, więc może się okazać nagle, że ten wzrost płacy minimalnej wpływa ujemnie na gospodarkę. Oby nie. Oby nie. Chciałbym, żeby tak było, bo w ogóle mówiliśmy, tych czynników jest dużo. Będą Ukraińcy czy nie? Wyjadą ci pracownicy z Polski czy nie? Trzeba nam będzie więcej płacić czy nie? Tego w ogóle nie wiemy. Ale zostawmy sprawę banków i TSUE na boku. Natomiast powiedz mi, normalnie to było kiedyś parę lat temu takie zjawisko, kupię mieszkanie w tym bloku dla rodziny, w sensie ulotka wrzucana do skrzynki na listy, rozrzucona na klatce, przyklejana na tablicę. To działalność fliperska. Ono przez jakiś czas wymarło. Ja nie odbieram w swoich skrzynkach takich ulotek. A co się dzieje teraz? Tak, to ciekawy temat. Ja swego czasu byłem kolekcjonerem tych ulotek. Mam ich naprawdę dużo w swoich zasobach, bo... Załóż pracownię graficzną. Nie, to raczej jako taki temat badawczy. Co można napisać, żeby przekonać właściciela do tego, by zadzwonił i zaoferował swoje mieszkanie. Natomiast tak, rzeczywiście, o ile jeszcze 1,5 roku temu, nawet rok temu tych ulotek w skrzynkach było bardzo dużo, one codziennie wysypywały się niemalże, kiedy otwieraliśmy skrzynkę na listy, o tyle przez kilka co najmniej miesięcy, myślę pół roku, może nawet 8, no ta akcja ulotkowa, można powiedzieć, zamarła. I to rzeczywiście był taki trochę no, kolejny dowód tego, że z popytem na rynku jest bardzo źle. Ale przypuszczam, że widzowie się ze mną zgodzą, te ulotki znów zaczęły się pojawiać. Pytanie, czy jest to taki papierek lakmusowy rynku, który wieszczy rzeczywistą poprawę i ożywienie popytu i to, że znów na flipach będzie można zaraz zarabiać, czy też niekoniecznie. No, trudno powiedzieć, nie jest to taki element sprawdzony naukowo, który mógłby nam czegoś dowodzić, ale niewątpliwie ulotki zachęcające do zgłoszenia mieszkania do sprzedania Kasi i Tomkowi, którzy koniecznie szukają mieszkania w tym bloku, w tej okolicy, płacą Ja nic nie szukam, przepraszam bardzo, ja nic nie szukam. Kasi i Zbyszkowi przyjmijmy. Dziękuję.
Znowu te ulotki zaczynają się pojawiać, jeszcze nie w masowej skali, ale wróciły. No dobrze, ja muszę teraz w rewanżu za to, że poruszyłeś moje imię, to zdradzić, gdzie Marcin mieszka i rzucajcie tam dużo ulotek, to Marcin będzie miał mylne pojęcie o rynku nieruchomości. Przepraszam, to był żart. Nie sugeruję się ulotkami, mam na szczęście ogromne bazy danych z ofertami, cenami i na ich podstawie przygotowuję dla Państwa rzetelne dane. No tak jest. Słuchaj, rynek fliperski na jakiś czas na pewno musiał wyschnąć. Zobaczymy, jak się będzie odradzał, czy się będzie odradzał i kiedy się będzie odradzał. Znaczy sam ten biznes w ogóle, czyli kupowanie nieruchomości, ulepszanie i odsprzedaż z zyskiem, to był przed fliperami, jest i będzie zawsze. Natomiast czy będziemy to znowu mieli do czynienia z taką flipmanią, no to się okaże. Dodam też od razu, że wiele ludzi i wielu naszych słuchaczy, nawet na kanale, ciągle zwraca uwagę na padającą demografię. Niektórzy twierdzą, że po wyborach wszystko padnie. No, zobaczymy. Ja nie chcę nic prorokować. W politykę też się tym bardziej nie będę angażował. To są Państwa wybory. Kogo popieracie? Niech Wam rozum pomaga. Dziękuję Marcinie za dzisiejszą audycję. Państwa, jeżeli interesują nieruchomości, gospodarka, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Chcecie wiedzieć coś więcej o nieruchomościach, to na stronę syment24.pl, gdzie są szkolenia. No i cóż, miłego dnia życzę.